Witam, Ryszard Borowiecki i powinniśmy wrócić do 13 listopada ze względu na to, że tak właśnie wygląda ten kosmogram. Ale ten kosmogram ma coś w sobie niesamowitego, oprócz tego, że zebrał się Sejm. Sejm tworzy się. Tworzy się najważniejsza jedna z historii, która działa na nas wyjątkowo, ponieważ jest to nowy trend. Ja jestem zaskoczony troszeczkę planetami, dlatego że nigdy bym nie pomyślał o tym, że Sejm i pan Hołownia przejmie jako marszałek. Chyba nawet nikomu się to nie śniło i nikt by na to nie wpadł. Chociaż o tym mówiłem między wierszami, że najmądrzej by było, że tak planety szykują, że najmądrzej by, kiedy nie byłby ani z jednej, ani z drugiej partii. I tak się stało. Po prostu nie liczyłem na Konfederację, chociaż przyglądając się samemu temu Sejmowi, byłem zaskoczony panem Braunem, któremu pozwolono wypowiedzieć się na temat, no wiadomym, pani, która cały czas walczyła z panem Braunem, a pan Braun, jego exposé było tak znamienite, że po prostu nie do wiary, ponieważ rozpoczął od człowieka, którego, znaczy nie od człowieka, tylko od posła, którego nie zaprzysiężono. To był ogromny policzek i potem dalej wydarzenia tego dnia uświęciły to, że w gruncie rzeczy nie mogłem się nie oprzeć temu kosmogramowi, a właściwie temu kosmogramowi, który jest tak szalenie ważny dla nas, ponieważ w środku jest nasza ojczyzna i mamy nów, czyli koniunkcję Słońca Księżycem, ale zwróćcie uwagę, w sektorze raka. Tutaj mam akurat 10:26 na Warszawę, ale to nie jest istotne. Najważniejsze, że tutaj występuje w sektorze raka Polski. Teraz pomyślicie sobie, co to znaczy. To korzenie nasze, to nasza historia. I nie chcę prorokować w tym momencie, ale jeżeli był ten wielki Sejm i mamy Małachowskiego, to tutaj pan Hołownia chyba będzie miał też swoje rondo albo swój plac, jeżeli dobrze poprowadzi tutaj ten Sejm, ponieważ to jest Sejm epokowy. Jeżeli dobrze poprowadzi, dlatego że jesteśmy w tym momencie, kiedy wybuchł na Islandii wulkan, kiedy mówiłem, że przyroda będzie pokazywać tą swoją wielką energię, kiedy dzieją się rzeczy historyczne na skalę całej historii świata. Trzeba przyznać. I tu w Polsce wszyscy się patrzą na nas, na to, co mówiłem od dawna, że Polska ma najlepszy okres swojej historii, ale po pierwsze trzeba być Polakiem. Zdziwiło mnie jeszcze jedna rzecz. Pan Bosak. Czy byłem... Nie przebadam akurat za panem Bosakiem, ani za tym drugim panem Mencelem, zawsze mylę te nazwiska. Nie, ale lubię pana Brauna. I cieszę się, że będzie posłem, że będzie tym posłem, który będzie zasiadał
właśnie jako marszałek, wicemarszałek. To jest ogromny wybór. Ja kiedyś rozmawiałem na ten temat tutaj, ci, którzy pamiętają, że w momencie, kiedy ja rozmawiałem z Tadeuszem na temat właśnie Konfederacji i powtórzymy to oczywiście w offsetce i powtórzymy to w tym świecie ciszy, bo w rzeczywistości nie ma nic bardziej genialnego, jak właśnie ten nów. Ten nów, który otworzył przed nami bramy dojrzałości. Popatrzcie sobie na wypowiedzi, jakie były łącznie z panem prezesem, który pokazał, że właściwie już jest poza tym wszystkim, że on już właściwie nigdy nie będzie brał udziału w tych działaniach. To już jest, przypuśćmy, koniec. Jeszcze tylko potrzeba zwycięstwa nad tą historią tutaj naszych sąsiadów za Odry, żeby ten układ też po prostu padł. I cieszę się, że tyle nowych posłów znalazło się w tej grupie. Co prawda jest za dużo tych posłów. Według mnie wystarczyłoby tylko 100 czy troszeczkę mniej. Nawet nie o połowę, a nawet jeszcze mniej. Gdzieś podejrzewam, że jest, przypuśćmy, 12 tych województw. Liczmy, że razy 2, 24 plus jeszcze, przypuśćmy, tam iluś i to wszystko wystarczyło gdzieś koło, to góra 100 osób, ponieważ my musimy utrzymywać tą całą historię i ta cała historia jeszcze tym bardziej, że są to osoby, które wiedzą więcej od nas niż my, właśnie o czym powiedział pan Hołownia, marszałek Hołownia już w tej chwili. I teraz zupełnie z innej beczki. Rozmawiałem ze swoim przyjacielem, dziennikarzem, i on mi zwrócił 3 lata temu albo 2 lata temu na temat pana Hołowni. On wtedy tak popłakiwał, co mnie bardzo zirytowało, bo nie lubię płaczących postaci, że mają łzy. Polityka nie znosi tego, ale tutaj jedna rzecz, która też zatrzymywała mnie przed tym człowiekiem ze względu na to, że był związany bardzo mocno z Kościołem. Kawiarka się, no przepraszam, ale niektóre chyba buczy. Ja z Kościołem inaczej, bo to trzeba wytłumaczyć sobie. Kościół i osoby, które są w Kościele, i osoby, które wywodzą się z Kościoła, są specyficzne. Popatrzmy sobie na historię. Stalin. Potem tutaj pan Oleksy. No i ja mam pewną awersję zawsze do tych osób. Dlaczego? To jest powód specyficznego sposobu myślenia i odbierania. Ktoś powie, ale wie pan, pan jest uprzedzony. Tak, jestem uprzedzony, dlatego że wychowywałem się w takim środowisku i konkretnie moja mama jest z takiego środowiska, gdzie właśnie siostry wychowywały od maleńkiej dziewczynki, znaczy od przedszkola,
Nie do matury, bo maturę robiła na tajnych kompletach, dlatego że babcia odebrała od sióstr. Ja może zrobię o tym program, ale chciałbym to zrobić bardzo rzetelnie w Warszawie i nie wiem, czy siostry pozwolą na to. Nie wiem. To są te same, które są w Niepokalanowie. I znam to środowisko dosyć dobrze, dlatego że to są moje ciocie. No tam nie było wujków, bo tam nie było chłopców. To nie tutaj, tutaj to były same dziewczyny. I to jest nie do opowiedzenia, więc ja też i ze względu na to, że mam kilku kolegów oczywiście w zakonach i księży też, są specyficzni. Są specyficzni. Czy ja się zawsze zastanawiam nad jedną rzeczą. Jest powołanie, oczywiście ja rozumiem powołanie, jest to sprawa priorytetu. To jest fakt. Ale jedna rzecz, czy to jest ucieczka od wojska, czy ucieczka od rzeczywistości? Bo w rzeczywistości, jeżeli żyjemy w tej przestrzeni, jakiej i my żyjemy, każdy z nas, jest trudniej żyć na przykład niż w zakonie. Dużo łatwiej się żyje w zakonie, jeżeli się nie bierze odpowiedzialności za nic. Odpowiedzialność jest najważniejsza wtedy wychować następne pokolenia. To jest naczelna rzecz. I to wszyscy wiemy. I teraz ucieczka jakakolwiek, w jakikolwiek styl, to co zrobił pan Hołownia, dwa razy, to co wiem z jego życiorysu, 2 razy wstąpił i do zakonu, który no wyjątkowo, ja nie chcę się tutaj wypowiadać aż tak mocno, bo mogę na wykładach się tak wypowiadać, ale tutaj bałbym się, no wolę inne zakony niż ten. Akurat nie mam tutaj, mam jednego kolegę, ale który po prostu straciłem z nim kontakt po wejściu do tego zakonu. Mimo że z Franciszkanami po prostu poprawne stosunki są pomiędzy nami, bardzo sobie cenię jezuitów. Ale dlaczego? Dlatego, że to jest ten naczelny i wiele mnie wytłumaczył, no przypuśćmy, człowiek, który był moim wykładowcą, ojciec Kozłowski, który już nie żyje, ojciec Miecznikowski, postać legendarna wręcz. I ja już nie mówię o Janie Pawle, który dla mnie jest w tej chwili autentycznym wzorem, jeżeli patrzymy się na to. I cieszę się, że postać, która jest związana bardzo z tym nurtem takiej, powiedzmy, że prawości, bo tutaj trzeba przyznać, że pan Hołownia zrobił wiele. Ja też muszę spojrzeć na ten kosmogram, zobaczyć, jak ten kosmogram wygląda, ale bym chciał to zrobić z Tadeuszem. A jeżeli patrzymy na ten kosmogram polski, to zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jest Słońca Polski, sekstyl z Saturnem. Sekstyl jest dobrym aspektem. Jest bardzo dobrym aspektem ze względu na to, że sekstyl daje szansę. Saturn jest egzaminem. I jeżeli Polska wygra ten egzamin saturniczny, no to cóż, wszystko w rękach Boga, by można było tak powiedzieć. Księżyc polski jest w kwadraturze z Jowiszem. No, Jowisz jeszcze nigdy nie zrobił, to są marzenia, jeżeli my używamy słowa ojczyzna, to jest matka, to w tym momencie tak. Ale w tym momencie także, jeżeli patrzymy na księżyc politycznie, są to ludzie, no i Jowisz, no to albo ludzie przegrają, albo to też na tym gra, muszę to powiedzieć, że tu
może wystąpić tak zwana wojna domowa. Może wystąpić ten konflikt, który, no co tu ukrywać, ale ten pan, który właśnie z tej mównicy tam sejmowej pokazał swoje pomysły, ten malutki taki. Teraz jeżeli patrzymy na Merkurego, jest w trygonie do Merkurego. Nie wszyscy pojmują, o co chodzi. Trygon jest takim lizaczkiem, takim czymś słodkim, takim mdłym i tutaj może być nieprzyjemna sytuacja. Ja takich rzeczy nie lubię osobiście. Jest opozycja do Wenus-Merkurego. Teraz, jeżeli Merkurego bierzemy pod uwagę jako taką formę bezpłodną i tutaj mamy Wenus Polski, więc wcale się nie dziwię, że powołał Pan w stosunku do tych tak zwanych, powiedzmy, w Sejmie, co do tych osób, które no, znęcają się nad dziećmi. Nie chcę powiedzieć tego słowa ze względu na to, że się boję YouTube'a, po prostu dlatego, żeby tutaj, bo przecież poprzedni film, nie ten o Nowiu, tylko poprzedni film, no zakwestionowano mi przez nazwisko chyba jakieś. Nie wiem, nawet nie wiem, zobaczymy, co powiedzą. Pewnie przeproszą, bo jak zawsze przepraszają, ale swoją drogą. Teraz Wenus nasza jest w opozycji do Słońca. Wenus nasza w opozycji do Słońca. Teraz tak, Wenus ma dwa znaczenia. Jeżeli chodzi o politykę, to jest taki lajcik, ale także finanse, ale także pewien umiar i pewien domiar świadomości. Mało tego, to jest Wenus nasza, a Słońce jest tranzytujące, więc to, co mówiłem, że może się patrzeć cały świat na to i przyglądać się, jak my rozegramy, to jest też odwołanie tych posłów z Brukseli, co wyjątkowo mnie się to nie podoba. Teraz Wenus, opozycja Księżyc, automatycznie, no bo Słońce jest w koniunkcji z i Wenus, opozycja Księżyc, to jest troszeczkę podrasowanie ludzi i z tego właśnie się boję, że mogą wystąpić poważne konflikty. Po prostu plota pójdzie, jakaś plota, a media, tutaj chylę znowuż panu Hołowni, zdejmuję kapelusz i kłaniam się, że powiedział, że media będą kluczowe, że on chce się spotkać z mediami, ujawniać te wszystkie sprawy. Nie robić o 12 w nocy, o 24 w nocy pomysły albo 4 już, kiedy posłowie naprawdę umierają i tylko 3 jest i przepuszczać przez cedzak niektóre rzeczy. Teraz Wenus jest w opozycji do Marsa. To jest archetyp. Wenus jest w opozycji do Marsa. Mars jest w baranie, Wenus jest w wadze. Jeżeli tak jest, teraz tylko popatrzmy, gdzie jest Wenus Polski. Wenus Polski jest, zaraz poszukamy. Wenus Polski jest w Byku, a Mars jest w Skorpionie. Jeżeli będziemy dobrze prowadzić nasze ecie-pecie, no, jeżeli tylko dobierzemy dobry zespół, a mamy takie zespoły, mówię ekonomiczne oczywiście. Tutaj też powiedział pan Hołownia, że chce się spotkać z ministrami wszystkimi i przede wszystkim z tym jedną rzeczą, która mnie bardzo, znaczy nie rozbawiła, tylko że świadomość tych kół i stworzenia tych kół właśnie obrony, ale także i spraw wewnętrznych. I
tych finansów. To są te podstawy. Jest Wenus koniunkcja Uran. Faktycznie Wenus koniunkcja Uran. Tu proszę zwrócić uwagę. To jest no w pewnym sensie mariaż. Taki specyficzny wolności. Może faktycznie być coś takiego jak Polska, co już nieraz było, no to jest konstytucja 3 maja, no dosłownie, no jest to która konstytucja na świecie, która otworzyła światu, ale też nie, bo znaczy też nie tak, tylko chodzi mi o coś innego, że może to być również pokazanie światu, że my mamy rację. To jest kodeks handlowy. Na przykład wszyscy znamy kodeks handlowy i z naszego kodeksu handlowego korzysta cały świat. A co mamy z tego? Gdyby to wymyślił którykolwiek kraj, to byśmy tam płacili daniny straszne. Jakiś procent za wykorzystanie tego, tak jak zrobił ten Steve Jobs, tak? Za to, że paluszkiem dotkniemy w telefonie i będziemy robić takie to on już chciał pobierać za to pieniądze. Za każde takie wyobrażacie sobie. Byście w telefonie tak robili. Steve Jobs? Chyba Steve Jobs. Albo któryś z tych mądrali internetowych. Teraz dalej jedziemy, bo tutaj szkoda czasu. Mars, sekstyl Jowisz. Sekstyl nie jest złem. Mars i Jowisz. To jest dobre. To jest dlatego, że Jowisz daje dużo, tylko może być dużo zła też. Ale nie wolno tragizować, bo słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Na początku było słowo, takie jest w Piśmie Świętym. To jest numer 1. I wypowiadając, myśląc o co ja tutaj mówię, módlmy się, albo kontemplujmy, albo medytujmy nad danym sukcesem, to róbmy to. Róbmy to, bo to jest to, co powiedziałem wtedy, że chyba astrolog czuwa jakiś, który albo nie wie, o co chodzi, bo chyba nie wie, że bo to nie robi astrolog mądry. To nie jest ktoś mądry, kto ustawiał to wszystko. Ale jeżeli to brał pod uwagę, że astrologia i ta przestrzeń, która jest wokół nas, pracuje na nas. Ja uwielbiam to w astrologii, że ustawiając kogoś w tej przestrzeni, jemu się zaczyna dobrze dziać, bo on jest w relacjach z kosmosem, z Bogiem, z przyrodą, z sobą. To sobą jest najważniejszą rzeczą w całej historii świadomości naszej osobistej, bo my nie możemy nic więcej dać, jak tylko myśl. Ale ta myśl, jeżeli społeczna, jest prawidłowa, jeżeli myślimy równo, identycznie, no to cóż więcej. To tylko Bogu się pokłonić, że to nam pozwolił na taki gest. Bo ktoś powie, ale co ma Bóg do tego? No, z prochów powstałeś, w proch się obrócisz. No, jeżeli tego nie rozumiesz, no to chwała Panu, że jesteś taki, bo urodziłeś się głupi, umrzesz głupi. No, taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. I mamy tutaj ten Mars, ale tutaj mamy Jowisz kwadratura Merkury. Jowisz kwadratura Merkury. Jeżeli my poprawimy to, co mówi pan Hołownia, wszelkie relacje z wiedzą, z mediami, przede wszystkim z wiedzą, czyli naukową. Ja dzisiaj miałem rozmowę z moim, no powiedzmy, że już teraz kolegą, profesorem matematyki. Jego żona też teraz będzie habilitować się niedługo. Bardzo się cieszę i w piątek albo w sobotę będziemy rozmawiać na te tematy poważniejsze, bardzo poważne, ale to dlatego, że nie chcę tu zdradzać, bo ktoś pomyśli, że będzie wiedział, o kogo chodzi, ale to nieistotne. Zresztą to jest
On wie, co ja potrafię. Wie, bo mało, że ze stołka nie spadł. Zresztą w jednym filmie jest podpis, ale to już ponad 10 lat już minęło, jak my się znamy. I przez te 10 lat no, koryguje. To jest najwspanialsze, że ja tylko go prowadzę pod względem tym, żeby nie pomylił się. Nie jest jakby moim podopiecznym. Dzwoni, czy dobrze zrobił, czy dobrze myśli. Dobrze myśli, bo jest po prostu matematykiem. Umysły ścisłe dobrze myślą. Teraz ktoś powiedział, że pan Hołownia nie jest umysłem ścisłym. Nie jestem pewien. W tym wypadku nie jestem pewien, bo umysł ścisły jest dobry przy rządzeniu, ale przy tym wybieraniu tych sił, no mamy Paderewskiego i Skorpiona. Nie było genialniejszego człowieka jak on w historii Polski. Naprawdę, jeżeli patrzę tej nowej historii, Paderewski zrobił to, co nikt nie zrobił wtedy. Podjął walkę o Polskę. Otworzył wszystkie trony, bo wtedy byli królowie jeszcze, tak? Byli ci absolutni władcy. Bo ktoś powie, a kogo? Co? A on jednak przez ten fortepian, przez tą swoją muzykę, przez to swoje docierał do mas. To było przecież tak, jak zrobił ten koncert. Nie wiem, czy ktoś słyszał w ogóle ten koncert, jak on grał. To Iwo Pogorelicz potrafi tak grać. Niewiele osób tak potrafi grać. Pani profesor Hesse-Bukowska gra, ale klasycznie. Daegan Song też gra bardzo ładnie. Potem to jest wszystko taka perełka. Teraz no nie wiem, kogo wymieniać, bo mamy sporo tych ludzi, mojego przyjaciela syn, nie słyszałem jego nigdy, a ponoć koncertuje w Japonii. Nawet nie wiem, jak ma na imię, wiem, jak ma na nazwisko. Lisiewicz, chyba pod takim nazwiskiem występuje. Mam jeszcze Rubinstein, który był łodzianinem i ta groteska, ten fortepian stoi razem z nim, co rodzina się nie zgodziła, przed jego właściwie domem. Rubinstein był klasykiem. On dobrze uderzał, ale nie tak jak powiedzmy, że to nie był tak jak Chopin. Jednak Chopin inaczej grał. Chopin był bardzo delikatny. To jest największy. Właściwie Chopina dopiero mogli grać tak, jak Liszt grał, tak? Czy jeszcze był jeden, ja zawsze zapominam nazwisko, to był Rosjanin, który Chopin zawsze bardzo lubił. Był skonfliktowany troszeczkę z nim, ale jednak lubił, kiedy on odgrywał Chopina, ponieważ miał silne dłonie. Liszt też miał to uderzenie takie specyficzne. Bo jest od dołu, jest od góry, tak? I tutaj no są szkoły, tak? Są szkoły, ale ci, którzy grają, wiedzą, o co chodzi. To trzeba słyszeć. Dlaczego odszedłem od muzyki? Bo muzyka jest matematyką i w tej chwili, kiedy wkraczamy w ten świat tutaj działań, musimy zaznaczyć, że właśnie tak jest. Teraz mamy Jowisz Quincunx Venus. Jowisz Quincunx Venus. Wenus jest z tymi finansami, tym mariażem, z tym no jest, ale tutaj trzeba, to co ja bym postawił, jednak na starość, jednak na historie, które były, na Jowisza,
i jednak bym postawił na ekspansję świadomości, na ekspansję wiadomości, na ekspansję jeszcze jednej rzeczy. Nie wmówienia sobie, że jesteśmy jakimś krajem trzecim. To trzeba tutaj bardzo mocno zaznaczyć. Teraz Saturn jest i bardzo dobrze w sekstylu do Plutona. Saturn jest nauczycielem, ten nasz wewnętrzny Saturn, i Saturn nas też tutaj goni. On jest tutaj, czyli dokładnie w 9 sektorze Strzelca. I teraz, jeżeli patrzymy na polski Saturn, a Pluton w tej chwili jest w Koziorożcu i w Dładzie Strzelca, więc tak jakby był u siebie. Czyli poprawa prawa, dla mnie najważniejszą rzeczą, jaką jest, to jest przywrócenie tego prawa własności, tego, co jest moje, to, co zniszczył tutaj, ja nie wiem, czy Europa, czy tylko ten człowiek, który tak się wzburzył przy mównicy tego dnia, bo już mamy 14, ja mówię o 13, ten taki niewysoki bardzo, taki, który ma teraz dylemat, co dalej, no będzie kombinował, jak zawsze, a tak jak powiedział jeden z przywódców, który jest pod znaku wagi, który lewą i prawą nogę zawsze wspierał, lewą bardziej niż prawą, co jest wielkim błędem, bo uwierzył w Kaszpirowskiego i w Saksa i Balcerowicza. To jest najgorsza rzecz, jaka mogła go dopaść. No i co tu usłyszeć, także no tych innych. I tutaj zaczyna się ta historia, która jest nieskończona. Dlaczego mówię o tym teraz działaniu? Bo to jest taka sytuacja, że ten sekstyl, Pluton zmienia wszystko. Ten tranzytujący Saturn jest tym nauczycielem. No więc tutaj trzeba by przede wszystkim to, co najważniejsze, postawić wszystko na jednym ostrzu noża, czyli na szkołę. Jeżeli wykształcimy tą młodzież, która teraz idzie do liceum, bo to trzeba rozpocząć od średniej szkoły. Szkoły podstawowe w późniejszym etapie. Po pierwsze, trzeba zmienić całą tą pedagogikę, uprościć po prostu. Nie może być tyle materiału. Musi być ten materiał, tak już matematyczna szkoła lwowska. No proste. Właśnie rozmawiałem z tym profesorem matematyki i sam powiedział, że on musi uczyć liczyć studentów, ponieważ nie potrafią liczyć. To jest wina nauczycieli matematyki, ponieważ to jest czasów pana Wiatra, pana Jaruzelskiego, potem jeszcze innych, stanu wojennego, kiedy wsadzało się do szkół. No i pedagogiki. No, pedagogika była to najłatwiej można było w czasach PRL-u dostać się do pedagogiki i te osoby uczą. I ten poziom zaczął matematycznie iść w dół. Ta amplituda jest w tej chwili kopiuj, wklej, a już super był ten internetowy pomysł nauczania. To już jest klęska, kiedy ktoś nie zna materiału i uczy. Albo te
elementarze, czy nie wiem jak to nazwać, na studiach, przecież zrobiono to na uniwersytecie czy politechnice, nagrano nauczyciela i teraz się puszcza. Wykłady, przecież to jest tragedia. Cały czas się zastanawiałem nad uczeniem państwa i nad filmami. Chciałem je nawet zrobić i zrobiłem, ale ja z tego nie nauczyłem się. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem w różnych stanach psychicznych i kiedy oglądam ten film, przypuśćmy zrobiony w Baranie, a on nie jest akurat w tym momencie oglądany w Baranie, ja nie wiem o co chodzi. W tej chwili byłem, ja już mówiłem, tutaj na Burzy Szekspira w Teatrze Jaracza. Akurat przyszedłem nieprzygotowany do tej sztuki i w pewnym momencie zaczęła mnie nudzić. Dopiero po przyjściu będę omawiał tą sztukę, ale to i ta sztuka była genialnie wystawiona. To trzeba przyznać, że genialnie i chylę czoła. I teraz, jeżeli patrzymy tutaj na ten Sejm, ponieważ jest nów, na ten układ, na te wszystkie działania, bo właściwie więcej nie mamy, bo tutaj jeszcze mamy z Lilith, ale ja to z Lilith, nie to, że lekceważę, nie biorę tego pod uwagę, ponieważ jest to, żadnej astrologii nie ma. Po pierwsze, jest czas duchowy, już rozpoczął się Strzelec, czyli czas modlitwy wszystkich Polaków o prawidłowego człowieka. Ten człowiek 2 razy wstępował, więc pierwszy to jest baran, drugi to jest byk i wystąpił w bliźniętach, założył rodzinę. Czyli pierwszy ślub, drugi ślub, trzeci ślub w założeniu. Jeżeli patrzymy w ten sposób, że możemy tak potraktować. Dał mu Stwórca możliwość bycia szefem, właściwie marszałkiem Sejmu. Jest drugą osobą w państwie najważniejszą. Nie jesteśmy po imieniu, ale panie marszałku, jeżeli kiedykolwiek pan obejrzy ten film, gratuluję panu. Porównuję pana do Małachowskiego, do wielkiego marszałka Polski. Chciałbym, żeby pan też miał takie miejsce w historii i będzie pan miał, jeżeli pan nie zwątpi w siebie, w swoje serce i w swoją duszę i wierzę w to, że pan się modli. Tylko zmartwiło mnie to, że pana żona jest lotnikiem. To tak jakby pan był na Śląsku górnikiem. To jest bardzo niebezpieczny zawód. Wiem, jak się wychodzi i nie wiadomo, czy się wróci. Już nie mam ich, bo nie żyją ci moi przyjaciele, którzy skończyli szkołę górniczą. Mam kolegów, którzy są wojskowymi. Akurat nie było takiego stanu, jaki jest teraz, niebezpieczny. I miejmy nadzieję, że nie będzie niebezpiecznie, bo to nie od nas zależy, tylko od zewnętrza. Ale gratuluję. Gratuluję. No i cóż mogę powiedzieć? Siła Bogu i wierzę, że otwiera Pan kluczem bramy do Nowej Polski. Ja bym to nazwał Nową Polską, a właściwie Nową Lechią. Wolałbym tak, czy Lechistanem. Jeżeli jest taka możliwość, niech Pan to przeprowadzi. Jeżeli tylko za wolą narodu oczywiście, tak jak to zrobiły niektóre państwa, teraz niedawno, nie będę wymieniał które, bo wszyscy wiemy,
Wszystkim nam życzę, żebyśmy mieli pana Hołownię, prawdziwego, najprawdziwszego marszałka Sejmu, który w tej właściwie niesamowitej historii, bo chyba najtrudniejszej, stawi czoła. Czołem, z Bogiem. Do zobaczenia.